Dokąd z tym towarem idziesz? Z Rosji wracam. 25 kilo. Pada dużo, powinno przejść linia. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Huacachina. To jest ta oaza, którą widzieliście ostatnio. To jest nasz ostatni dzień, wyjeżdżamy stąd. Jedziemy zaraz do Limy. No i powiem wam, że szybko mnie karma dopadła, bo wczoraj się śmiałem z kolegi, że zgubił na tym turze czapeczkę za 40 euro z Holandii. Takie podśmiechujki jakieś miałem. A ja dzisiaj zgubiłem powerbanka. No, Także uważajcie, co robicie. Ale jeszcze wczoraj taka sytuacja była, że miało być ta jazda po tej pustyni miała być 2 godziny. I przez to, że jedna ekipa się spóźniła, to my jeździliśmy tylko 1,5 godziny. No to ja poszedłem złożyć complaint, reklamację taką, że no panie, no zapłaciliśmy za 2 godziny, a było tylko 1,5. A pan mówi, wiem. No to mówi, jak chcecie, to jutro wam załatwię taksówkę za darmo do miasta. Czy to wystarczy? Ja mówię, w porządeczku. Więc teraz idziemy do niego i pojedziemy na autobus za darmo. Tego pana, który nam tutaj ostatnią wycieczkę dał, no to nie było, ma wolne. Dzisiaj nawet nam nic nie powiedział, że dzisiaj ma wolne, bo dzisiaj jest niedziela. Ale jest inny pan, który do niego zadzwonił i powiedział tak, że wszystko się zgadza i nas zawiezie. Taki morał z tej wczorajszej wycieczki, że jak wam coś nie będzie pasowało, albo ta wycieczka będzie za krótka, albo jakaś tak gdziekolwiek na świecie, to pamiętajcie, że warto pójść i powiedzieć, że było nie tak, że zapłaciliście więcej niż dostaliście, więc myślę, że warto walczyć o swoje. Dokładnie. Zobaczcie. Tak się kończy. Pierwszy raz po 2 miesiącach 33 stopnie i słońce, zobaczyć takie mocne słońce. Dzisiaj jest godzina 9, a już jest 28 stopni. Jesteśmy już na stacji autobusowej, kupujemy bilety na 10, mam nadzieję, że będą. 45 teraz. 40 były ostatnie, no nic, no nie ma wyjścia. Przez to, że dzisiaj weekend, to ceny tych autobusów są po 45. Normalnie wszędzie sprawdzaliśmy, było po 40. Ale jaja były, bo pani spisywała z naszych dokumentów, z paszportów nasze imiona. A Marika tutaj w hiszpańskojęzycznych krajach znaczy gej. Tylko pisane przez C i pani się... Ja mówię, że Marika przez K i pani zaczęła się śmiać, bo nie wypadało pani się śmiać. Ale jak już się zaczęliśmy tam żartować sami, to pani zaczęła też się z tego śmiać. A na wycieczce chyba wam mówiłam, jak byliśmy na kanionie, to znaczy ja sama byłam, to pani mówi, przepraszam, jakie jest twoje imię? Bo widziała po liście i ja mówię, Marika. A inne imię? Jak mogę cię nazywać? Bo tutaj, żeby jakieś inne. Ja mówię, dobra, nazywaj mnie już Ewa, jak chcesz, nie? Bo to tutaj nie rozróżniają jakby Marika przez C, przez K, bo tutaj się po prostu mówi Marika i to brzmi gej trzaska. Więc tak jakby, no później mówiłam już sama, że jestem Marika i wszyscy się śmiali z tego. Mi to nie przeszkadza, tak? Ale może komuś... Tak. Ale pani fajnie tak, Marika? I się pyta i nie śmieje się, ale jak my zażartowaliśmy, to pani się później śmiała 3 minuty. Tak się nazywa firma, z którą teraz jedziemy. Jest tutaj sporo firm, więc jak poszukacie na internecie, to znajdziecie pewnie odpowiednie autobusy dla siebie. I widzieliśmy też, że te Flores też są ładne. I też są lokalne, więc... Sprawdźcie sobie, jaki to autobus, to są trochę w lepszym standardzie, takim normalnym, europejskim, a są takie jeszcze stare, jak Ikarusy w Warszawie jeździły z otwieranymi szybami. No może nie aż tak stare, ale podobne. Tak, jest Flores i Flores VIP. Dokładnie. Autobus podjechał 10 minut przed odjazdem, oddajemy nasze plecaki i pójdziemy do środka tylko z małym. Pani sprawdziła nasze bilety, bye. Siadamy do autobusu. Ruszamy, mamy lekkie opóźnienie, ale my tutaj opóźnienia nie możemy mieć więcej, bo my się śpieszymy na lotnisko, kolego. Po drodze wsiadł pan z takimi przekąskami, zobaczcie, na haczyku. Sprzedaje, ma jakieś picia, kanapki też. Ja za 2 sole, czyli za 2 zł wziąłem sobie takiego banana. Cztery godziny, 10 minut jechaliśmy z Ica do Limy. Teraz musimy znaleźć najlepiej Rumunkę jakąś, żeby kupić. Bo musimy się przepakować trochę, bo się nie mieścimy w te nasze plecaki, a mamy teraz jedną walizkę kupioną. Jechaliśmy do Limy i mówimy, ale byśmy zjedli paparejena. Permiso. Wychodzimy ze stacji dosłownie. Co pan sprzedaje? Paparejena. Pan robi na świeżo. Tutaj jest olej. Tutaj już są usmażone
5 sztuk. Do tego będzie sałatka, do tego będą sosy i ostry sos. Ja nie zdążyłem swojego przynieść, Marii już kończy. Jak w smaku? Jeden z gorszych jakie jedliśmy, ale i tak dobry. Na ten moment dobry. Marcin kończy jeść swojego ziemniaka, pilnuje teraz naszych plecaków, a ja wyskoczyłam szybko spojrzeć na te rumunki, które tu mają. Takiej wielkości jest za 10. Ta sama i tu trochę większa za 12. Myślę, czy jej nie wziąć, chyba że ona będzie za duża do naszych wymiarów. Takich worków to już nie, bo te rumunki, co dobre mają w sobie, to że mają tutaj ten zamek taki. Co prawda i tak pewnie byśmy musieli to ofoliować, no ale myślę, że to jest i tak lepsze rozwiązanie. I tu pani ma wystawione wszystkie rozmiary, jakie są dostępne. Taka ze 17 stoli to ogromna, nawet ja bym się tam zmieściła. Chodź do tej za 12 już też. Marika sprawdziła, jakie są rumunki, została teraz z plecakami. Ja się wybrałem na zakupy. Bierzemy tą za 12 soli, czyli będzie 12 zł. Ona taka najlepsza jest na nasze kilogramy. No i zmieniłem kolor, bo tam był inny, ja chciałem taką zieloną. Odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu. My akurat potrzebujemy soli, a pan tutaj sprzedaje solę. Mamy 73, bierzemy $20. Idealnie, o tym myśleliśmy, a Cinciarz siedział na stacji, po prostu. Sorry, gracias. No właśnie, mamy to. Marika znalazła jeszcze jakąś kurczakownię, mówi, że ładnie to wyglądało, idziemy zjeść normalny obiad. Zamówiliśmy nasze menu, dostaliśmy zupę. Mariczka, co jest nie tak z tą zupą? Nie, no nie mogę. A to? To jakieś mięso, znaczy kość, ale... Korpus. Ja mam trochę lepiej, bo u mnie jakieś skrzydełka. Smacznego. Smacznego. Nie skończyliśmy naszej zupy, pani już przyniosła danie główne. Ja się biorę od razu za danie główne, bo ja lubię zupę, jak jest taka chłodnawa wręcz. Smacznego, Marii, to już dużo lepiej wygląda dla ciebie, prawda? Smacznego, zgadza się. Taka wielka rumunka, że Marika jakby się tutaj skuliła, to by wlazła cała. O, będzie dobra. Pakujemy cały plecak, myślę, że prawie 2 wejdą. Jeden cały Mariki plecak włożyliśmy na dół. Teraz ciuchy brudne, zmiksowane ze wszystkim, które i tak idą do prania. Powoli zaczyna brakować miejsca w tej rumunce. Za trochę kupiłeś. Pamiętacie, jak wam mówiłem na początku, że mnie karma dopadła i baterię zgubiłem? No właśnie się znalazła, więc moja karma nie jest taka zła. A sprawdzałem w tym plecaku 2 razy. No tak upychamy, że zobaczcie, co nam się stało. Dziura. No lipa, to tak zszyte. Będziemy musieli to jeszcze taśmą owinąć. Wychodzimy z naszą torbą. Już taksi się zatrzymuje. No nie wygląda na taką dużą. Obstawiam, że ma więcej niż 23 kg. Idziemy to teraz zważyć jeszcze na stację i ofoliować. No zobaczcie na to, nie no, hit. Nie mogę. Jedne pasy już pokonaliśmy, trochę zajęło. Już czerwone się tam zaświeciło, już na kolejnych pasach. Idziemy, no. Tranquilo. Pociągasz się. Dokąd z tym towarem idziesz? Z Rosji wraca. Tam zaraz nam się znowu zielone światło zapali, więc dawaj. Nie ma przerwy. Jeszcze chwila. Udało się. Jeszcze tylko zważyć i owinąć. Jest waga tutaj od autobusu. 25 kg. Za dużo. Powinno przejść linia. Lepiej się wydaje, że ona zawyża. No nic, 2 kg dejmiemy, albo tak z kilogram. Tak będę stał na lotnisku. Jest pan nawet na stacji, który nam to owinie. Zobaczcie, jaką ma folię. Za 5 zł będzie 5 soli. Dokładnie. Tylko najpierw musimy wypakować jeszcze coś. No to mamy. Pan będzie nam zawijał. Tą dziurę trzeba dobrze zawinąć, bo nam jednak to trochę wystaje. No już nie widać. No dobra. Na lotniskach takie maszyny owijają, a tutaj pan wszystko ręcznie. Chwila i pan zaraz będzie kończył, już dookoła zawinięte. O, panie, tylko tam proszę nie szorować po tym, bo to się zdziera od dołu. Marcin poszedł wymienić jeszcze trochę dolarów, a ja zważyłam plecak, który mi został. 9,6 kg. No jestem ciekawa, ile jeszcze Marcin ze sobą ma. Marcin przyszedł, położył swój plecak na wagę 8,2.
9682 i 23. To nasze wagi. Torba zawinięta. InDrive. Samochód zamówiony na lotnisko. Udało się za 20. Co tam? Ojejku, jak to głośno. Ruszamy, bo nasz kierowca już gdzieś stoi. Ja znalazłam już naszego kierowcę. Marcin musi jeszcze, biedny, tachać tą torbę. To ten pan chyba. Tak. Munka jedzie z przodu z kierowcą. My wsiadamy do tyłu i jedziemy już na lotnisko. Jak zapomnicie albo nie owiniecie sobie na mieście, no to pan tutaj też ma folię i za 20 soli, czyli widzicie, o, permiso, no właśnie, 20 soli, a my płaciliśmy 5, więc jest duża różnica. Nasza Rumuneczka już wylądowała na wózku, bo tego się nieść nie da i jedziemy teraz na lotnisko. Jesteśmy już na lotnisku przy bramkach, sprawdzamy teraz, czy w te malutkie przegrody zmieszczą się plecaki. O, ten trochę, o, idealnie. Idealnie, powiem wam. Teraz można lecieć. Można lecieć, jeszcze tylko to nadamy. Tylko to, żeby przeszło i obawiam się tylko, że to jest taka konstrukcja, że ta folia to w ogóle schodzi już. Tam jest dziura, wiecie jak to będą rzucać w tym samolocie, więc tylko się obawiam, że nam powylatują te rzeczy. Oby nie, nie tam mamy tylko jakieś ciuchy i takie pierdu, więc nawet jak stracimy, to nie będzie szkoda. Super, bo jesteśmy trochę wcześniej na lotnisku, a myśleliśmy, że to jest tania linia lotnicza i nie będzie można oddawać walizek wcześniej, a z tym nie ma problemu, jak widać. Zostawimy i idziemy do saloniku. Mamy 23 700, pani się tak spojrzała, walizka przeszła, ale nie obyło się bez problemu. A nie obeszło się bez problemów z tą naszą walizką, bo było 23,7, a my mieliśmy 23 kg. I pani jak drukowała ten pasek, który zaczepia później na tą torbę, to widocznie musiało być równe 23, nie więcej, bo podniosła lekko tą walizkę, żeby było 22,5 i dopiero nacisnęła, żeby jej to drukowało. Więc pewnie mają jakieś takie rygorystyczne podejście do tych walizek. Tym bardziej, że wcześniej jeszcze widzieliśmy ludzie z mniejszymi plecakami niż nasze, to są podręczne i z tym nie ma problemu, do 10 kg. Musiała pani wsadzić w tą przegródkę, tak? A miała o wiele mniejsze niż nas, to znaczy, że bardzo rygorystycznie sprawdzają. Dobrze, że kupiliśmy tą jedną walizkę, innej opcji nie było. Nie zmieścilibyśmy się tym razem tam. Nawet nasze te plecaki, tylko te małe takie, wiecie, nie wiem, do pójścia do sklepu na zakupy, były w cenie, a reszta już te większe nasze do 55 cm trzeba było płacić. Tyle samo co zapłaciliśmy za 23 kg razem, więc spoko, dobrze, udało się. Tak, dobrze, że kupiliśmy Rumunkę. To była najlepsza opcja, bo byśmy się męczyli z tymi naszymi plecakami, bo ona sprawdzała. A teraz idziemy do saloniku. Jesteśmy już po tej bezpieczniejszej stronie lotniska, bo sprawdzeni, nic u nas nie znaleźli. Idziemy teraz do naszego saloniku. Byliśmy już w nim raz, jak leciliśmy z Limy do Cusco. Tak. I nie było nic szczególnego. Po prostu dla posiedzenia, odpoczęcia takiego. Przekąski tylko były, nie było nawet nic takiego ciepłego do zjedzenia. Jesteśmy już w środku, zameldowani, idziemy tam, takie leżanki sobie znaleźliśmy. Jedynym minusem tego saloniku jest co, Marika? Wiem co powiesz, że są tylko 2 alkoholowe drinki w cenie. Dokładnie. Dla mnie to nie minus. No, każdy ma inne tam potrzeby, prawda? Ale jedzenie mogło być lepsze, bo zaraz zobaczymy co mają. kiepsko znowu. No, tak? To ja idę zobaczyć, tutaj jest bar, Ola. Tutaj mamy jakieś kanapeczki na słodko, tutaj mamy z jakimś kurczakiem, tutaj jakieś paszteciki takie, jest jakiś makaron, są owoce, no i ciasta. To na tyle. Marcinek już w trybie relaksu, bardzo dobrze, należy się. Zimne przekąski, tylko kanapeczki i tu jakiś taki pasztecik. Nic szczególnego, tak jak było. No niestety, jeden z gorszych saloników, ale mają coś ciepłego też do picia i mam nadzieję, że i herbatę zaraz zobaczę. Już mam ochotę, już dawno nie piłam dobrej herbaty. My już wyszliśmy z saloniku i jesteśmy już pod bramką, ale jeszcze wam nie pokażę, gdzie lecimy. Mam dla was taką małą zagadkę na czas naszego lotu. Może ktoś sobie zgadnie, będzie zainteresowany albo sobie sprawdzi. Wyobraźcie sobie, że w Peru jest takie miasto wielkości Gdańska, około 400 000 mieszkańców. I wyobraźcie sobie, że do tego miasta nie ma połączenia ani drogowego, ani kolejowego. Trzeba lecieć samolotem, albo tylko z pewnych części świata można dopłynąć łodzią. Macie kilka minut, żeby sobie odgadnąć. My wsiadamy na samolot i lecimy. Ja tu widzę, sprawdzają walizki cały czas. A, my sprawdziliśmy, moja droga, my bezpieczni.
No i zobaczcie, w Peru bardzo rygorystycznie podchodzą do tego. Pani nie może wcisnąć swojego plecaka i będzie płacić. Tak się ładnie wbiliśmy w kolejkę, że jesteśmy pierwsi, ale pan jest bardzo restrykcyjny. Znowu sprawdza i to wszystko wam powiem. Lecimy dzisiaj firmą Sky. To nie jest nasz samolot. Nasz stoi tam za tym rękawem schowany. Ale tak wygląda. To jest taki sam samolot. Mariczka dorobiła się jednego plecaka, ja reklamówki i też jeszcze przed chwilą niosłem torbę. Pomogliśmy pani, ale oddała już jedną walizkę, żeby poszła do luku. A my już wsiadamy do samolotu. Buenos dias, buenos tardes, buenas noches. Wszystko w sumie naraz. Jest i 7 państwo mają, ale mamy 20, więc blisko. Tak. Liniami Sky jeszcze nie lecieliśmy, a sprawdźmy, czy są przesądni. Nie, nie są. Jest 13 rząd. Pomogliśmy pani, pani siedzi na 17. O. To jest dziewczynki plecak. Jeszcze mam reklamówkę. Proszę bardzo. A, jeszcze to. Jeszcze to. Jeszcze jest reklamówka z zabawkami. Lecimy do dżungli, zabawek mało. A my mamy kawałek dalej. My mamy siedzenia 20. Dobra. A dziękuję. Lecimy powoli. Dojeżdżamy na pas startowy. Powoli ruszamy na pas startowy. Życzcie nam powodzenia, bo lecimy do głębokiej dżungli Amazonii. Lecieliśmy z 1,5 godziny, doleciliśmy już na miejsce, teraz zabieramy zaraz plecaki i wychodzimy. Siedzimy na końcu, więc pewnie musimy poczekać, aż wszyscy wejdą. Wysiadamy już z samolotu, pan kapitan. Hola! O proszę, od razu ładowanie samolotu, pewnie będzie leciał dalej, a wszyscy przez pas idą do terminala. Tak wygląda lokalne lotnisko, widać, że tam za szybą już kolejni czekają, żeby wylecieć z tego miasta. Pomogliśmy jeszcze pani w zaawansowanej dosyć ciąży, z ciężką dosyć torbą, ma cięższy plecak niż nasz. Cięższa niż moja. No i teraz idziemy, rozmawiamy sobie o jedzeniu, chcę tutaj popróbować i już zbliżamy się do terminala. Pani nam opowiedziała trochę o jedzeniu tutaj lokalnym, że sporo ryb. Zupełnie inne jedzenie niż tam, gdzie byliśmy teraz. Weszliśmy tylko na terminal, nasza Rumuna dojechała. Bez jednej ręki. Urwali. Rąki. Urwali jedną rączkę, no. Tak? To nasza jest napisane na naklejce? Ale skąd ja mam wiedzieć? A jest, to jest, dobra, nasza, szybko tylko było. bez rączki. Pomogliśmy jeszcze pani załadować jej torbę z luku bagażowego i my jeszcze ładujemy naszą Rumunę teraz na wózek, będzie lżej. Zabawne, bo wyszliśmy z lotniska i zobaczcie, 3, 4, oni na siebie mówią pirania. Pirania, bo nas dopadli i chcą nam wcisnąć taksówkę. Opa. Kolega jak tutaj zagląda, Maricę, żeby tutaj nie zamówiła za taniej taksówki. Pirania taksi, pirania tuk-tuk. Pirania tuk-tuk, tak. A we don't know yet. A najlepsza pirania. No właśnie nie najlepsza. Pan w ogóle tutaj nie zabiegał o nas i tak sobie siedliśmy. Nic nie było na tego InDrive, czyli takiego Ubera lokalnego. No i bierzemy mototaksi. Za 20 zł dojedziemy, jest daleko, bo jest 10 km do naszego hotelu. Tak wygląda nasza bryczka, zobaczcie, tuk-tuki. Taka jakaś nowość, bo zrobione z motoru, to nie jest taki tuk-tuk, tylko to widać, że są poprzerabiane. O, nasza Rumunka wylądowała z tyłu, jak pasuje ładnie. Teraz jeszcze... Widać, że nie tylko tutaj my wozimy te Rumunki. Tak, i siadamy. Tu jeszcze nasza woda. O, aqua, senior. Gracias. I jedziemy, no. A to? No nie wypadnie. Jedziemy! Będziemy jechać jakieś pół godziny. Samochodem pokazywało 20 minut, takim motorem myślę, że trochę dłużej. Wyjeżdżamy z lotniska pomału, ale jeszcze przy tym lotnisku ile tuk-tuków stoi i czeka. Nie wjeżdżają na lotnisko, bo na lotnisko trzeba kupić bilecik. Mamy full service, kolega nam... Gracias. Gracias. Kolega nam wyniósł nasze torby. Nie mogę z tej naszej Rumunki. Pani już na nas czeka. I takie cudo nam Marika znalazła za 105 zł na dzień. Zobaczcie, apartamencik sobie wzięliśmy dzisiaj. No. Dzisiaj na wypasie. Mamy sofę. Jakbyście chcieli przyjść posiedzieć tutaj przy tym stoliczku, to zapraszamy. Mamy stół, kuchnię.
Mamy też kuchenkę, możemy sobie tutaj gotować nasze kolacje, śniadania, obiadki, co chcemy. Jest mikrofalka, jest lodówka, tam jestem ja, szczęśliwy jak widać. Tu jest Marika, to jest oczywiście nasza Rumunka. I to jest nasza sypialnia. I tu jest z klimatyzacją. Tak, jest od razu chłodno, mamy zamykać drzwi, żeby te ciepło... Tak, bo już się zmieniło, bo teraz drzwi były otwarte. Tak. Zobaczcie, mamy jedno łóżko, drugie i tutaj jeszcze dwa, więc sporo ludzi może tu spać. Oczywiście wchodzimy, a tutaj telewizja gra, więc u nich to normalne. Jeszcze łazienki nie widziałam. Łazienkę mamy. Znowu my. Łazienka też ładnie, proszę bardzo. Tu prysznic. Pani powiedziała, że ciepła woda bez problemu, więc ja zadowolony za te pieniądze. A teraz idziemy coś szybko zjeść, bo już jest koło 22. Tak, dokładnie. I Maryka, też jutro wstajesz o? Koło 6. Nie tak źle. Idziemy jeść. Dosłownie 30 metrów od naszego hotelu jest taka kurczakownia. Zaraz zobaczymy, co tutaj serwują. Nie będziemy daleko szukać, bo już nam się nie chce. Jesteśmy zmęczeni dzisiaj. Klimacik mi się bardzo podoba. Sklepik lokalny. Chłopaki stoją, piwko piją. My bierzemy dzisiaj wodę. Taka woda 2,5 litrowa kosztuje 4 zł. I zrezygnowaliśmy z tamtych kurczaków. Idziemy na burgery. Takie lokalne. Widzieliśmy, że sporo ludzi tutaj kupuje. Kolega już szykuje dla nas burgery. Zobaczcie, ładnie to się zaczyna, wygląda. Tam się smażą nasze kotlety, do tego jeszcze będziemy mieli frytki i taki burger będzie nas kosztował 8 zł. A, i jeszcze będziemy mieli go z jajkiem. Tak wygląda nasza kolacja. Tu jest mięso, jest jajko, jest też jakaś tam szynka w środku i do tego frytki po angielsku. Jak Mari, widzę, już spróbowałaś? Dobry? Dobry. Warty swojej ceny. My już wróciliśmy do naszego nowego apartamentu. Idziemy spać. Myć się i spać, bo jesteśmy mega zmęczeni. Maryka jeszcze jutro musi wstać rano, bo zaczyna zajęcia 6:45. Długa podróż. No, dzisiaj przez dosłownie od dołu, tak, na samą górę. Tak od połowy można powiedzieć, że połowę Peru dzisiaj przejechaliśmy, przelecieliśmy. Przelecieliśmy. No właśnie. Zmęczony jestem też. Zmęczenie już wychodzi, myślę, po jeszcze ostatnich dniach, po tej ciepłej pogodzie, że teraz ją znowu mamy. I jeszcze ten basen nas wczoraj trochę podbiegł. Tu zobaczcie, ja tu cały czerwony jeszcze. Dzisiaj jak nosiłem plecak, to mnie wszystko szczypało. Także, no, ale to tak to jest. Pierwsze promienie słoneczne. No tak, załapaliśmy. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.